Dobry wieczór. Z tej strony Mateusz Dobry Lech wieczór. oraz Paweł Jeżowski. Witamy w kolejnym cyklicznym programie jaruskim, w którym staramy się jak najbardziej odbiec od informacji poważnych i skupić się na tych mniej poważnych. Jeżeli ktoś szuka analiz i ekonomii, to nie dzisiaj, niestety. Zapraszamy od jutra. Dzisiaj mamy odpoczynek. Tak. A w związku z tym, że odpoczynek, to przygotowaliśmy dla Was specjalny materiał. Kubeczki Najpierw kubeczki. Najpierw kubeczki, wszyscy czekają na kubeczki. Pamiętajcie, konkurs Kremlinki, wysyłacie hasło dwuczłonowe. Dzisiaj ja podam pierwszy człon, niebieskie. Niebieskie. No i lecimy z programem. I kto zaczyna? Bo jeżeli Ty zaczynasz. chcesz od razu, to ja mogę o łosiu. Proszę, jak już ma być grubo, co? Nie, pomylony z łosiem w rejonie Permu myśliwy zastrzelił człowieka w krzakach. Można by było powiedzieć, że to jest dosyć trudne. Ja dam wam do porównania, to jest łoś. Można się przyjrzeć. To jest rosyjski myśliwy. I jeszcze raz. Ale czekaj, tego zastrzelił? Ja dałem przykładowego łosia i przykładowego myśliwego. Czyli tego myśliwego nie zastrzelił i nie ten łoś, bo już bałem się, że to ten łoś został zastrzelony. Nie. No, przykładowy myśliwy jednak wyglądem odbiega trochę od łosia, więc no ciężko. Na terytorium Permu sąd wydał wyrok w sprawie myśliwego, który pod koniec zeszłego roku, w październiku dokładnie, to chyba było zimno, to ten myśliwy, który tam był, to pewnie nie chodził bez koszulki. Czyli nie tak wygląda, widzisz, to już wprowadziłeś w błąd, bo może jak on był ubrany, to wyglądał jak łoś. Ale to ta kurtka musiałaby wtedy bardzo dziwnie wyglądać. Przypadkowo zastrzelił człowieka podczas polowania. Według śledczych mężczyzna polował w lesie na łosie za pomocą kamery termowizyjnej. O, proszę. I widząc sylwetkę przypominającą łosia, czyli te oto zwierzę, to tamten myśliwy to chyba w jakimś takim futrze po niedźwiedziu chyba chodził, że to tak go pomylił. Może dużo ciepła generował i dlatego. Tak. Mam tu pewien trop. Widząc sylwetkę przypominającą łosia, oddał strzał. W krzakach leżał mężczyzna, który zmarł na miejscu w wyniku rany w klatkę piersiową. Mężczyzna otrzymał, zgadnij ile? Ale co Kary. otrzymał? Nagrodę? Kary. No tak. Karę. Jakie poroże zawiesił w mieszkaniu? Wiesz co? 2 lata. Otrzymał? 2 lata w zawieszeniu. Jesteś zbyt surowy. Otrzymał rok więzienia za spowodowanie śmierci przez niedopatrzenie. Zaniedbanie. Tak. Wyrok za śmierć przez zaniedbanie, jak podaje gazeta, pozbawiono go także na 2 lata prowadzenia jakiejkolwiek działalności łowieckiej. Czyli za 2 lata. Za 2 lata wiesz następny, nie? Znowu łoś. Nie, no to jest, powiem ci, pierwsza rzecz. Ja powiem ci tak, ja na miejscu żony do lasu bym z nim nie poszedł. Nie poszła. No nie, a to może kolega był w ogóle. Poszli we dwóch, podejrzewam. rozdzielili się, a ten mówi, no łoś. No idź tam. Wiesz tam, tak, nie? No chyba łoś. No bo co może być innego niż łoś w lesie? No co w krzakach może być, nie? To ja strzelę na wszelki wypadek, bo może akurat łoś. Ludzie do lasu nie chodzą, tylko łosie, wiadomo. Tak. No ciekawe, jakby to też zostało pisane w kronice dla zwierząt. No idzie łoś po lesie i mówi, strzelają do siebie. No, jakieś porachunki tutaj mają ci przestępcy. I łowieckie. No właśnie, bo taki łoś tam tak sobie mówi, no przestępcy jacyś, barbarzyńcy, chcą mnie zabić, nie? Albo tak spojrzał na kalendarz, czekaj, spojrzał na kalendarz i mówi, no kurde, sezon na łosia, oni do ludzi strzelają. Sezon na łosia, nie? Ale tak, to porachunki między sobą. Tak. No.
Nie wiem, sugeruję zamiast termowizji korzystać chyba z okularów albo nie strzelać do No ale w nocy? czegoś. Ale to Ciemno. strzelasz do wszystkiego, co się szeleści w Co lesie? w krzakach, nie? Coś w ten. No kto w krzakach w nocy? Inny Zboczeńcy. myśliwy. No A, i... to albo łoś, albo zboczeńcy, tak czy siak trzeba Tak. zastrzelić. Słuchaj, przejdźmy do następnej historii, bo mamy marzec. W związku z tym, że mamy marzec, to zbliża się 8 marca. No i prezenty dla kobiet. Tutaj Rosjanie już, to ważne święto w Rosji, po Dniu Mężczyzny jest chyba najważniejsze. No i zastanawiają się, jakich prezentów nie dawać. A ja zapytam się inaczej, swoim paniom, nie wiem, siostrom, matką, kochankom, żonom, jakie prezenty sprezentujesz? Wiesz co, jak oglądam te rosyjskie strony Zobaczę, czy internetowe właśnie się kwalifikujesz do i tak dalej, to prezentów, bardzo do często złych. widzę takie potężne bukiety kwiatów, ale takie naprawdę potężne, że ona jest ledwie w stanie go unieść. No tam to jest chyba taka tradycja, tak mi się wydaje, bo one robią sobie te zdjęcia z tymi kwiatami, cały rok ją bije, ale tego 8 dostaje taki wielki bukiet kwiatów i to jest takie wow. Co, też chcesz taki bukiet, rozumiem? Dać? Podarować? Tak. Daję czasem bukiety, może nie takie kolosalne, wielkie, takie takie bukiety. Gościk jeden. Takie 300-krotnie. Nie, daję. Gerbera, tak, tutaj masz. Zdarza mi się, rozdaję. Czy nie chcesz przyznać, co chcesz dać? Słuchaj, tutaj są wymieniane prezenty, których nie można dawać. Okej. No i masz jakiś pomysł właśnie? Co kobiecie nie można dać? No strzelby, kanistra. No i to są męskie prezenty, to prawda. Tak, to są ewidentnie męskie prezenty. Wydaje mi się, że ciężko by było. Nie wiem. No. W artykule mamy napisane, że kobiety nie powinny dostawać banalnych prezentów. To nie wiem, to kanister chyba nie jest banalny. Nie, jest dosyć tak. Niebanalny. Co on chyba się nadaje. Nie powinny dostawać banalnych prezentów i pieniędzy. Ale dlaczego nie powinny dostawać pieniędzy? Bo mogą odebrać to jako próbę spłacenia. Spłacenia czego? No ich. A to oni je kupili? Nie wiem, no może ktoś tam kupił, nie? Nie, że wiesz, że tam kobiety nas słuchają, więc piszcie, czy dostajecie też pieniądze i czy byście się ucieszyły z pieniędzy, bo ja bym się chyba nie pogniewał, więc nie wiem. No ale rosyjskie chyba kobiety nie. Wiesz co, nie. Pieniądze nie są dobre. Bo tu jest napisane, nie radziłabym dawać pieniędzy 8 marca, będzie to odebrane jako rodzaj przekupstwa i niechęci do myślenia o ukochanej osobie lub jej interesach. Tak, wiesz co, tak, bo to może być odebrane, że to jest takie odczepne, najprostsze. No, może tak. Natomiast kanister na pewno daje do myślenia. Wtedy tak, wtedy możesz dużo pomyśleć sobie o tym swoim partnerze. Jeżeli ktoś z Was nie ma pomysłów na prezent dla swojej lubej, to dajcie kanister. Są takie rady dalej, że najlepszym pomysłem jest podpowiedzieć darczyńcy o pożądanym prezencie. Należy wziąć pod uwagę jego możliwości i najlepiej zasugerować możliwość wyboru, ale w sposób nienachalny, nie sprecyzować go. Czyli chciałabym może coś, aby udekorowało moją szyję, tak? W ten sposób. Lubię kolor złoty. Ostatnio, wiesz, rubiny mi się tak strasznie podobają. W ten tak sposób nieoczywisty? No chyba tak. Nie, znaczy właśnie nie wiem, bo ja nie jestem kobietą, a więc tutaj nie próbowałem nigdy nienachalnie sugerować. Ale nie słyszałeś takich nienachalnych sugestii? Nie. A, bo jesteś głuchy na nienachalne sugestie.
A ty właśnie słyszałeś? Ja tak słyszałem. To podaj jakiś przykład właśnie, żebyśmy wiedzieli o czym, bo ja na przykład nie wiem jak tak... Podałem ci właśnie przykład, nie? Że tak. moja szyja jest taka goła, a te koszule tu, wiesz, takie z tym... Ale to wiesz, to możesz goldem, wtedy tak. szalik kupić i nie wiem, czy No to- tak. No możesz to kupić pochodzić. szalik, możesz, nie wiem, kupić koszulę z golf, nie? Golf, nie? Tak. Tak. No właśnie to Sznurek. zależy. Nie. Tak, twoja szyja bardzo pasuje do sznura, tak. To na pewno byłby świetny pomysł na prezent. Co to jest, kochani? No, sznur. Sznur. A co ja mam Po z co tym mi ten, zrobić? co ja mam z tym zrobić? Mówiłaś, że szyję masz Mówiłeś, goło że szyję masz. i że jesteś taka zmęczona, że żyć ci się nie chce. To proszę. Nie, no zdarzają się takie sugestie. Trzeba słuchać. Paweł, przeszukując różne rzeczy w internecie rosyjskim, znalazłem poradnik. Tylko ja mam wrażenie, że ten poradnik jest napisany, ale tak jakby można go zastosować w różnych ujęciach do różnych istot, że tak powiem. Poradnik nazywa się Jak sprawdzić, czy w twoim w domu są duchy i czy istnieją. Natomiast ja go sobie tak czytałem i wyszło mi, I sprawdzałeś, tak? że to niekoniecznie muszą być duchy, wiesz? A. I chciałbym ci go przeczytać i żebyśmy się zastanowili, co może być też poza duchami. Czy masz czasem wrażenie, że ktoś cię obserwuje? Kiedy zasłony są zaciągnięte... Poczekaj, mam odpowiadać? Bo nie wiem. Tak. No tak. No, myślimy nad drugim dnem tej historii. Czy No masz to dobrze, czasem, to jeszcze raz. No, czy ja masz się czasem przygotuję wrażenie, że psychicznie. ktoś cię obserwuje, gdy zasłony są zaciągnięte, jesteś sam w domu i na pewno nie jest to osoba na zewnątrz? Tak. Tak. Więc od razu uspokajasz. Nie, tylko to wymyśliłem. Może nie, może to jednak nie wymyśliłeś. Może po prostu w twoim domu czai się duch. I tak, duchy nie istnieją, odpowiadasz, ale dlaczego jesteś taki pewien? Ale czekaj, ja tak nic takiego nie powiedziałem, co teraz, że... Ale Miałeś mi zadać pytanie, to miało na tym polegać. Ja miałem odpowiadać tak, nie wiem. To nie zrozumiałeś. Ja ci czytam artykuł, który jest poradnikiem, ale ty musisz się zastanowić, do kogo ten poradnik jeszcze można podstawić. Na razie mamy, że czujesz się obserwowany, podsłuchiwany, nawet gdy jesteś sam w domu. Tak. Czy w prawdziwym życiu są duchy? Tu siedzisz sam w domu i nagle coś spada w kuchni, z korytarza słychać dziwne skrzypienie. Wyobraź sobie, że zaglądasz w najciemniejszy zakątek swojego domu i budzi się w tobie podświadomy strach. I ja sobie tak czytam tą informację, nie? I tak sobie myślę, gdybym ja żył w Moskwie, nie? W sytuacji takiej jak teraz, siedzę sam w domu, jestem mężczyzną. Jestem mężczyzną, może nagrywam coś na YouTube'a wtedy, chociaż już jest zakazane. No i słyszę jakieś trzaski i mam wrażenie, że ktoś mnie podsłuchuje. No i pierwszą rzeczą by było, pomyślałbyś, że to duch, czy może oficer FSB? No, bym pomyślał, że my się w domu ufolutki zagnieździły. Aha, no ja bardziej bym ustalił, że, znaczy tak by mi się wydawało, że to jest FSB i tu jest poradnik, jak zweryfikować, czy to jest duch, ale tu można spróbować to podstawić pod FSB i jest tak, poczuj zapachy, poszukaj zapachu, jakiego jeszcze nie było w twoim domu, z reguły nie trzeba go szukać, sam będzie w sobie dość ostry. No ja sobie pomyślałem, że taki oficer FSB jakby był i zakładał mi podsłuch, to może by było czuć od niego trochę dumą, może trochę czosnkiem, więc ten zapach mógłby się pojawić. I tu myślę, że to mogłoby być. Czy czujesz, że jesteś obserwowany? Kolejny plus przemawiający za obecnością ducha w twoim domu. Ale jak czujesz podświadomie, że jesteś obserwowany, to też może być oficer FSB. Więc też pasuje. Jeśli brakuje ci tchu, czujesz ciężar na klatce piersiowej,
ale jednocześnie cię nie ma, to kontaktuje się z tobą jakaś zagubiona dusza. Ale ja No. mam inny trop. No że- dobra, Bo jak nie ufolutki, to pluskwy się też mogły zalęknąć. ale pluskwy są dosyć lekkie, a ciężar na klatce... No, poczekaj. W Moskwie jesteśmy, tak? Aha, Czujesz się obserwowany? No, tak wiesz, to wczuj się w taką pluskwę, nie? Tak wiesz, nie? Jej duszę, nie? Że tam ale wiesz, to ona duchy tutaj, pluskwy, tam wiesz. gdzie ty tu idziesz już w ogóle w jakieś dziwne te... No bo Natomiast gdyby- wiesz, możesz mieć takie pluskwy, że FSB ci założyło, nie? No. I cię tam podsłuchuje i w sumie wiesz, wtedy coś skrzypi. No, bo No to tak, wiesz, trzeszczy w rosyjska- słuchawce. Tak, no trzeszczy, tak, no bo ten No mikrofon właśnie o wiesz, tym nie mówię. zawsze, nie? Ja to czytam i mówię poradnik, No. kurde, FSP, że cię Jak wykryć, że masz I podsłuch. jakbym czuł, że mnie coś podsłuchuje i obserwuje, to bym czuł, że mam przerąbane. Więc ten uścisk w klatce też To by się pojawił. naturalny, więc nawet Tak. zakrzepica się może pojawić, Tak. powiem więcej. Tak. No, trzeba od razu ten Jeżeli czujesz limery dotyk, sobie zrobić. słuchaj, następne. Jeżeli czujesz dotyk, zwłaszcza w trakcie snu, No już myślałem, jest napisane, nie przejmuj się, najprawdopodobniej Piłeś to za duch. dużo. Natomiast jeżeli bym spał i czuję dotyk, no to ja nie wiem, czy bym tak się mógł nie przejmować, bo może właśnie oficer jakiś dosypał mi czegoś i Ale ja poczekaj, jestem duchy nie uśpiony. mają dotyku, to jak? No dlatego ja mówię, No, ktoś to wziął nie. po prostu jakąś instrukcję, jak sobie radzić z FSB i bo nie można takiej instrukcji upublicznić, to zmienił słowo na duch. A, To i jest tam tak- oficer FSB. Tak. A. Jeśli przedmioty znikają, spadają, No, szczególnie drogocenne. tak, no ja ci mówię, nie? No Tu jest tak, poradnik, tak, nie? jak strzec Zniknęło się przed... ci ostatnio, tak, z portfela, Tak. nie? Tak, To duch od razu, tak. tak. Jasne. I jeżeli zwierzak wpatruje się w szafę, To jak to tam najpra- siedzi? No co się no, wpatruje? on to wyczuł. On to wyczuł. Się czuje, nie? Siedzi w szafie. Tak. No więc, no i tu jest koniec. Piszą, że to jest najprawdopodobniej duch, no ale ja bym stawiał jednak na oficera FSB. No, ja myślę, że jest duża szansa. Tak. W sumie teraz w Rosji Lęki. jedzenie też może znikać. Tak. Jedzenie, Bo kosztowności, dokumenty, tak, dokumenty, kompromaty jakieś, wiesz, tam No. miałeś jakieś zdjęcia na Tak. pendrive'ie. Dziwny zapach może czuć Dziwny dumy zapach. narodowej. Znaczy, Mhm. to może nie dziwny. Czosnku. Ja myślałem, że czosnku bardziej, bo na służbie to on raczej nie pił, tylko coś zjadł. A myślisz, że na służbie nie? No, co to ma jedno z drugim wspólnego? W sumie nic w Rosji, nie? Natomiast dajcie znać, co sądzicie i czy takie poradniki, jak się strzec przed oficerem. Bo wiesz co, tam w sumie to opisali, jak rozpoznać, ale nie dali żadnych rozwiązań, jak się ustrzec. No nie ma ani jednego. No jeszcze wiesz, no jeszcze mogą być zwierzęta jakieś też, tak? Mogły. Zamiast FSB, czy żeby mieć zwierzę jakieś, które chroni cię przed oficerem No FSB? zwierzę przed oficerem, tak, to dobra No w myśl. sumie jak będziesz trzymał w pokoju łosia, no to już jest mało miejsca na oficera. Zastępca dyrektora restauracji szantażował swoje kierownictwo filmem przedstawiającym szczury biegające po kuchni w lokalu w centrum Moskwy. Mężczyzna zażądał od kadry kierowniczej najwyższego szczebla firmy zarządzającej 180 000 rubli, aby nagranie z kamer monitoringu nie zostało upublicznione. W sensie to była jego restauracja i on od nich zażądał okupu za to, że No to była u niego pewna rośnie- sieciówka znana, nie będziemy Aha. wymieniać, żeby jej nie reklamować tutaj, która robi fast foody i która jeszcze z Rosji się nie wycofała. Znaczy, taka amerykańska. Taka amerykańska. Taka od królewskich burgerów? Nie, taka od tych skrzydełek i innych rzeczy. Aha. No ciekawe, czy te skrzydełka są szczurze. No i okazało się, że jako zastępca dyrektora, był tam zastępcą,
Ale widać, że z aspiracjami na dyrektora. Ale miał aspiracje, tak. Właśnie nie wiem, czy on się tak dogadał, bo może on gdzieś właśnie w jakiejś prasie, no bo jakoś może się ogłosił, mówił chodźcie tutaj, to was nagram. Właśnie nie wiem ile. Aha, że te szczury, może z domu przyniósł klatki, wiesz, pootwierał. Casting jakiś, nie? Może wiesz, wywiesił tam, wiesz, przy kanałach, nie? Że tutaj casting będzie odbywał się w lokalu takim i takim, o godzinie takiej i takiej. Wiesz co, ja kiedyś telefon znalazłem... Jedzenie za darmo. Takie fajne pułapki na myszy i szczury. No. Robisz wiadro i dajesz na górze patyczek i po prostu taką, wiesz, ruchomą na tym patyczku pokrywkę, na przykład z tektury i przyklejasz jakieś tam ziarenka, jedzonko i dajesz taką kładkę. I w te szczury wtedy wchodzą po tej kładce, chcą sięgnąć do tych właśnie ziarenek przyklejonych, no i obraca się i to wpadają. I on może sobie skonstruował takie wiaderko. I tam myślisz, te skrzydełka sobie tam przyklejał, tak? Żeby ten... Jakie skrzydełka? Aha, że no jak miał dużo skrzydełek. No nie? Tak, no czy panierki, kawałek mu zostało, wiesz. No i mógł sobie nazbierać wiadro szczurów, no i zanieść do restauracji, nakręcić film. No i gotowe, patrz, jak zarobić można. Ile chciał? 180 000 rubli? No mało chciał, 180 000 rubli. No to niedużo. Może to taki skandal, wiesz, nie skandal, że w restauracji szczury, w co drugiej są. Co ty nam tu będziesz jakieś tam stresy robił. No i co? Co ci pracownicy na to? No i to jest ciekawe. No, przeczytałem całą ci historię. Gleb D. przez 2 lata pracował jako zastępca dyrektora tutaj firmy w centrum handlowym Ototny Riyad. W październiku ubiegłego roku dyrektor restauracji stwierdził niedobór 200 000 rubli. Podejrzenie padło na Gleba. Mężczyzna przyznał się do wszystkiego i obiecał naprawienie szkody. Jednak po kilku miesiącach przyszedł mu do głowy genialny plan. Jak się dowiedziała tutaj gazeta, Gleb nagrał kilka filmików z kamer monitorujących kuchnię z biegającymi po niej szczurkami i wysłał w osobistej wiadomości do czołowych menadżerów, tutaj jest podana firma, oficjalnego przedstawiciela restauracji tej skrzydełkowej w Rosji. A jest informacja, dlaczego brakowało tych środków pieniężnych i że on się przyznał, w sensie on sobie pożyczył, tak, z kasy? Wiesz, manko było, a to nie wiadomo dlaczego. No manko zrobił, a on jak gdyby odpowiadał za zmianę, no i na jego zmianie, no i na niego jak gdyby padło jako tutaj menadżera. No i stwierdził, że no nie trzeba oddawać, no bo można tutaj zaszantażować. Nie? Negocjować, tak. Gleb załączył swoje żądanie do filmu. Za nierozpowszechnianie materiału filmowego zażądał 180 000 rubli. No widzisz, to 20 000 to gdzieś się znalazło. Tak, zainwestował. To widzisz? No tak. On tylko chciał, żeby mu oddali, tak wiesz, bo tą różnicę. Tą różnicę, no. Bo on więcej nie ma. Ale to zobacz, robiliśmy materiał o tym, jak długi powodują zachowania takie przestępcze. No masz jak na tacy. Pojawił się dług, pojawił się szantaż, a był to zastępca menadżera restauracji, a nie jakiś mafiozo. Podczas spotkania z mężczyzną otrzymał, z tym właśnie jakimś wyższym, bo się umówił na spotkanie, otrzymał pieniądze i wypisał pokwitowanie, że nie będzie zamieszczał filmów ze szczurkami na portalach społecznościowych. Okej. Uczciwy, nie? Że tak, wszystko na papierze. Tak. Ale pamiętasz, była taka historia, że biznesmen miał taką sabotażystkę narzeczoną, która groziła, że będzie... I on tam chciał, tak. Tak, że za pokwitowaniem, tak. No i tu też za pokwitowaniem, no niestety to najwyższe kierownictwo... W Rosji jest to już tak... Szantaż za pokwitowanie. Powszechne, że tutaj gdzie ale macie te druki kasowe w lewej szufladzie, a pokwitowania szantaży, a to w prawej szufladzie. Normalnie jest taki druk, wiesz. Tak, jak masz druki tam, wiesz, nie wiem, faktura, coś, szantaż, nie? Tak, szantaż za pokwitowaniem. Szantaż za pokwitowaniem.
Okej. No i wypełnił taki druk. Mhm. No niestety to chyba był błąd, bo ten właściciel, czy tam ten menadżer zaniósł ten druk na policję i Gleb został zatrzymany. No. No i nie wiadomo teraz, co się dzieje Bo z tymi jak biednymi szczurkami. podpiszesz druk, tak, to mój szantaż w sumie. No wiesz, no przyznał się do wszystkiego, no miałeś Tak. twardy dokument w sądzie, nie? Tak. A więc pamiętajcie, jak szantażujecie, to nie podpisujcie tych pokwitowań, nawet Nic na jeżeli piśmie. żądają od was tutaj Tak, jeżeli odbiorcy. oni was szantażują, że nie dadzą wam pieniędzy, bo musicie Pokwitowania nie ma. podpisać, to jest szantaż na szantażującego i wtedy bite gary. To tak nie grajcie. Chciałem ci powiedzieć, że poradniki, szukam dużo takich poradników, tak, i to jakiś problem masz może? Nie, bardziej sprawdzam to, jakie problemy mają Rosjanie, bo program jest jaruski i tu mam tytuł Twoja sąsiadka jest czarownicą. Zaintrygował mnie. Wstęp jest ten... I co, poszedłeś do niej? Nie, no wiesz, artykuł. Na Rusi czarownicę można było rozpoznać po tych znakach, więc oni się już odwołują do średniowiecza. Jak to kiedyś można było rozpoznać? No bo być może trzeba zacząć rozpoznawać teraz. No tak. Więc, no bo to już ta praktyka dawno, wiesz... Myślę, że akurat to prosto jest rozpoznać. Myślę, że cię zaskoczę tym materiałem. Podchodzisz, pukasz, dzień dobry, pani jest czarownicą? Tak. Jeśli się przyzna, jeśli nie, no to jak rozpoznasz? A ja mam informacje dla ciebie. Takie, że jak się nie przyzna. W średniowieczu prawie każda kobieta o jasno-czerwonych włosach i zielonych oczach była brana za czarownicę, czyli rude kobiety były zawsze czarownicami. Zarówno piękności, jak i starsze kobiety mogły zostać za to spalone na stosie. Więc mocna sytuacja. A to wiesz, wystarczyło przetrwać, jak już się ma te siwe włosy i wtedy bezpieczne. Tak, siedzieć w lesie, nie wychodzić. Ile jeszcze? Smarować się błotem, coś jeszcze tam, 5 lat, jeszcze nie golić głowę. Południe kraju nie było pełne atrakcyjnych wdów. To jest tak jakby teraz było. No. Nie? Czyli pełna atrakcyjnych wdów może jest, no bo jednak tych ofiar jest na wojnie sporo. No trochę wdów jest, a więc tak. Statystycznie znajdziesz tak. Tak, jeśli po śmierci męża dziewczyna nie straciła urody, ciemność nie zebrała jej się pod oczami, a ona sama nie zniedołężniała na naszych oczach, można było podejrzewać młodą damę o czary. Tak, czyli wiesz, jeżeli ona nie zniedołężniała od razu, tu nie pojawiły się ale sice, tu poczekaj, coś. dostaje pocztę, otwiera i tam jest informacja, że twój mąż i tu ci się robi ciemno, tu od razu. Tak nachodzić. I dostajesz takiego garba od razu. Wiesz, to wtedy jest... I siwiejesz. To wtedy jest okej. Natomiast jak tak przeczytasz i mówisz, no bardzo okej, albo bardzo dobrze, to w średniowieczu zostałaby spalona. Na północy natomiast czarownice klasyfikowano jako suche, zgarbione babcie. I tu jest problem, bo na północy suche, zgarbione babcie z kudłatymi włosami, więc ta z południa, jak pojechała na północ, ta nie czarownica, bo by, wiesz, zmarniała i się pogarbiła i pojechała na północ, to tam by była czarownicą. Na południu na odwrót. Natomiast czekaj, bo w środkowej Rosji było jeszcze inaczej. Muszę sobie to odnaleźć. W środkowej strefie gruba kobieta, często brudna, była brana za czarownicę. Czyli nie ma bezpiecznej opcji. Nie. Jak się ktoś uprze, to paragraf się znajdzie.
żeby być czarownicą. I tu jest jeszcze jeden znak i tego na pewno nie znasz. No. Znakiem wiedźmy jest mały ogon. A. No, widzisz. No, teraz mnie akurat zaskoczyłeś. Tak. Aby zidentyfikować wiedźmę, miejscowe kobiety zapraszały podejrzaną do łaźni i tam oglądały jej dolną część ciała. A, czy ogona nie ma? Tak, czy nie ma ogona? Więc. Nie, no to jest w sumie, że tak powiem. Ale jak nie ma ogona, oczywiste. to jest czarownicą. Co? Jak ma ogon. Jak ma Co, ogon, to jest odwrotnie. czarownicą. Co jak ma ogon? No tak. A twoje No to- ma ogon? Nie jest czarownicą. Sprawdzałeś? Tak. No, na wszelki wypadek, wiesz. Chodź tutaj do łazienki. Nie czarownica. Słuchaj, mam dla ciebie kącik kryminalny. Mhm. W Balasika pułkownik rezerwy ukradł 111 milionów rubli. Pułkownikiem był, no to miał dojścia do wyższych kwot. Oszukując oddział FSB. O! Widzisz, Nie Do tej oszustwo pory na FSB. tylko oszukał FSB. No po co robić pośredników? Poszedł do źródła. W tym celu przekupił pracownika jednostki wojskowej. No i czytam Okej. ci, jak to było. Pułkownik Jurij Procenko wpadł na swój genialny dochodowy plan, gdy dowiedział się, że FSB zleca prace badawcze w celu stworzenia kompleksu pomiarowego. Procenko poprosił swojego krewnego o zarejestrowanie indywidualnego przedsiębiorcy, z którym następnie zawarł umowę o prace badawcze. Pułkownik zorganizował cały przestępczy plan, w który wciągnął swoich podwładnych z komisji akceptacyjnej, przygotował dokumenty dotyczące pracy, która w rzeczywistości nie istniała, a także szukano odpowiednich, rzekomo opracowanych produktów i uzgadniali wymagania ilościowe. Badania, sądząc po tym, że praca poszła dobrze, zostały sfałszowane. Procenko wydał pieniądze za pośrednictwem tego samego indywidualnego przedsiębiorcy, a także korzystał z kart i firm zarejestrowanych na nazwisko krewnego. Aby nikt nie sprawdzał fałszywych badań, Procenko zapłacił jednemu z pracowników jednostki 1,5 miliona rubli. Przed kontrolą prokuratora Procenko zlecił swoim podwładnym wykonaniu kilku makiet produktów dostarczonych w ramach badań i podał jako wzór samego kompleksu pomiarowego, nad którym rzekomo ciężko pracował. Zrealizował ten schemat 4-krotnie, czyli 4-krotnie tworzyli ten kompleks pomiarowy. W sumie Procenko... miejscach, czy Nie, ten sam? 4-krotnie ten sam, bo ten sam się okazało, że był potrzebny. On, wiesz, Mhm. on wydawał zapotrzebowanie, potem przedsiębiorca przygotowywał takie no i oni badali i znowuż badali, no i tak sobie badali. W sumie Procenko jego zespół był w stanie otrzymać 111 milionów, dużo, nie? Przekonując wszystkich, że zajmują się nauką. Kiedy oszustwo wyszło na jaw, pułkownik przyznał się do wszystkiego i pomógł w śledztwie. Za to dostał nagrodę. Mnie się Zgadnij jaką? Nagrodę? Medal? Nie. Karę? No tak, no jak teraz najczęściej nagradzają takich tutaj? Jak byś nagrodził? No więzienie, łagr jakiś. No nie. No, został wysłany do północnego okręgu wojskowego. To nawet gorzej. Natomiast mnie się pojawił pewien pomysł. Pewien niecny pomysł, złowieszczy pomysł. Ale co, też chcesz dla naszych widzów jakieś badania przeprowadzać? Nie. Na naszych ulicach? Dla naszego rządu. Bo ja sobie pomyślałem, że na przykład chyba, to mnie poprawcie, ale nie ma w Polsce Centrum Badań Wiedźm i Wiedźminów. No nie ma. No nie ma.
Więc moglibyśmy złożyć prośbę o jakąś dotację. I taką organizację, tak? Która... Zaczęlibyśmy patrzeć Centrum badawcze. na te ogonki za miliony złotych. A to dużo kobiet trzeba by było, żeby statystycznie znaleźć. A może nie będziemy szukać, tylko będziemy siedzieli gdzieś tam przy wejściu do sauny na przykład. Bo w samej saunie to ja nie wysiedzę tyle godzin, ale przy wejściu i będziemy pytać i mówimy, że to jest państwowa instytucja i że są robione badania, że w ten sposób. Wiesz, jakie tacy mężczyźni się nazywają? Naukowcy. Aha, dobrze. W ramach takiego poważniejszego może troszeczkę przerywnika, bo ten program jest między innymi o odklejeniu się Rosjan. Mam informację o tym, że pewna firma odzieżowa zaprezentowała ubranie inspirowane Stalinem. Tu puszczę Ci dosłownie 5 sekund i bez muzyki, tylko żebyś zobaczył. Tak. Tak. Ale tam jeszcze jest taką fajką, że on pali fajkę. Tak, że pali fajkę. Reklama marynarki o nazwie Stalinowski Kitel. Słuchaj, już widziałeś, ale to widzom powiem w takim razie. Nakręcono w ukraińskich miastach, które zostały zniszczone w wyniku tej wojny. W reklamie występuje Aleksiej Kostylow, szef holdingu medialnego Readowka. Cena bluzy takiej stalinowskiej to około 6,5 tysiąca, garnitur, kitel, nie wiem jak to nazwać, to jest około 6,5 tysiąca złotych. A, już złotych podałeś. Tak, już sobie to przeliczyłem. Dla mnie to jest raz, że abstrakcja, ale abstrakcja taka... 150 000 rubli. Tak. Raz, że abstrakcja, ale dwa, oburzająca dla mnie, więc nie wiem, co ty sądzisz o tym, no ale to... Dlaczego oburzająca? Że stalinowski, czy że w tych ruinach? No, że w ruinach, no i przecież Stalin zabił więcej Rosjan niż pewien malarz zabił Polaków, wiesz. No i Rosjan też. I Rosjan, łącznie, więc dla mnie to jest, no i na jego cześć tworzą ale takie w rzeczy. Rosji Stalin jest chyba bohaterem, więc to chyba pozytywna jest postać, tak przynajmniej jakieś chyba były badania i oni oceniają jego rządy pozytywnie, tak z tego co kojarzę. Teoretycznie tak, mam nawet co więcej ciekawostkę, gdyż rosyjska partia komunistyczna, to znaczy polityczna, komuniści Rosji, złożyli wniosek do FSB w sprawie zaangażowania zachodnich wywiadów w śmierć Stalina. Więc podejrzenia to są. słyszałem, że zakrzepica była. Tak, że zakrzepica i w związku z tym no może już zachodnia technologia była na tyle skuteczna i zachodni szpiedzy w Moskwie, że no wyhuśtali tego Stalina. I myślisz, że Rosjanie to odkryli i przyjęli technologię, no bo potem... Że zbadali Stalina i mówią, zbadali, to dobre. Tylko te badanie zajęło im 70 lat. No, ale wiesz, ale doszli w końcu, nie? Jak to wywołać? No. Tak. No jest to duży poziom abstrakcji dla mnie. A słuchaj, ja mam takie pytanie, bo mi się tak jak patrzyłem na tego aktora, nie? To mi się tak skojarzył. Nie był aktor. On tak, szef holdingu, widać, że no ciężko było u niego z grą aktorską. Tak. Ja właśnie zaczynam podejrzewać, że Dima nosił właśnie ten strój. Chociaż te podejrzenia... Ale ufagował mu się, bo wiesz, nie jest biały. Tak, ale może w różnych kolorach jest dostępny. Chociaż jest jedno podejrzenie skłaniające się ku temu, że to jednak nie był ten kitel Stalina w wystąpieniu Dimy. Coś mu się wylało na ten? Nie. Podejrzewają, że Dima się włamał do czyjejś szafy. I że albo właśnie trochę popił i... No, że zaspał i mówią mu, ty masz prezentację i on tak na szybko coś założył. No i założył być może nie swój strój.
Jest takie podejrzenie, gdyż zobacz, co ludzie znaleźli w internecie. A, No, to chyba ten sam rozmiar, tak patrząc, tak. kolor też, No. to jest chyba jakiś habrowy czy coś takiego. Tak, tu u niego troszeczkę taki wyblakły, no ale to wiesz, tam to chyba zdjęcie wcześniej było. Tak, nie wiem, czy guziki To są te same, bo tu... Clintonowa, tak? To Tak, przechodzi. Hillary Clinton, tak. Tu guziki, nie wiem, czy są te same, bo wiesz, światło się może odbijać i mogą to być dokładnie te same guziki, natomiast Wydaje mi się, że podobne. No, albo podo... te same. troszkę może Tutaj jest... zobacz, też tutaj w okolicach piersi też takie wypchane ma, nie? Tak, Chyba to może sugerujesz, być że to. Hillary Clinton wypycha piersi? Nie, że tutaj wiesz, zostało takie, wiesz. Aha, że tak, no, że Tak. były wypchane. No Znaczy, tak, no bo kobieta nosiła i tak już zostało. No zobacz, nie? tak, Takie tak, tutaj, tak, nie? jest wypchane. To znaczy, Tak druga jakby to była propozycja kobieta. była, że to Dima mocno inspirował się filmami z Bruce'em Lee. I Bruce Lee też nosił podobny strój. No, ale rozmiar mniejszy, tak? No tak, no, inspirował się, a nie nosił, nie wyszedł z tej szafy. Jak już miało do kogoś wejść do szafy, to do Hillary, bo ten rozmiarowo Ale pytanie, co będzie... on robił w Ty, szafie ale Dima jest... Może zakulisowe jakieś pertraktacje były, bo Dima nie jest wysokim człowiekiem. Ja tak No nie. widziałem, że on jest dosyć No niziutki, właśnie więc mówię, tak jak Hilarowa. tak, No. że to może być podobny. Ale Bruce Lee też nie był wysokim człowiekiem. Też. No. Też, więc może oni wszyscy noszą te same ciuchy po Bruce'ie No i Lee. Stalin chyba też do jakichś tutaj mocarzy nie należał, jeżeli chodzi o wysokość. Tak, tak. Ale tu, o kurczę, a to myślisz, że Hillary nosiła po Stalinie? Później Dima teraz I nosi? przefarbowała sobie? Tak? Ja nie wiem, nie wiem. W każdym razie ta moda jest dosyć wszechstronna. No i tu nie jestem pewien. Aż sobie sprawdziłem. 165 cm wzrostu miał Stalin, a sprawdźmy. Dima. Ja stawiam, że 162 ma Dima. Że jest taki malutki. Nie, no może aż Tak? taki. No nie wiem. Nie, to 198, ale to nie ten. To chyba sam Dima pisał. Ja se tu napiszę. I co mi się źle tutaj. No jak Dima by No. był. Kurczę, zyskał 20 cm, Okej. bo się podciągał. No właśnie. Ale to jest jakaś legenda do Dimy, Ja nie wiem cię. że był karłem. 162. 162? Tak. No to O. zgadłem. No, No. mówię ci, że. 162. Za No. wysokość dodam 3 cm do Stalina. No to jeszcze by tak, Tak. wiesz, nie trochę. Tu jest bardziej może wiesz ten i spoko. Ale nie wymieniliśmy jeszcze jednej osoby, ile ma wzrostu Hillary. Aż się lepiej poczułem, bo wyższy jestem. No taki mały ten Dima. Taki podpłodoty. 163,8. Ty, Dima Miedwiediew jest niższy od Hillary Clinton. No by się zgadzało, mówię, że to tak mniej Że więcej. to ten strój jest po prostu, on jest przechodni. No. Ty, a może to jest taka oznaka bycia numerem 2? Bo Hillary była ciągle numerem 2, Dima jest Zobacz numerem jeszcze 2. ile tam w piersiach ma tam ten. Nie no, już aż tak szczegółowo mierzyć nie będziemy. Natomiast pozwolę wam rzucić jeszcze raz okiem. Tak troszkę Dima z Zobacz, nawet na tym zdjęciu jest niższy o te 2 cm. No tak, no okej, ale No, to akurat no. wiesz, różne ujęcia. No. Natomiast powiem ci tak troszkę Dima w tym stroju tak niewieściale wygląda. Jest niewieściale, tak wiesz, troszeczkę jakby mógł tam dać perukę, taką wiesz, blond i posmarować A, mu on szminką usta, A to zakazane teraz w Rosji. no ale już jest w połowie drogi tym strojem, wiesz, no to nie można się zatrzymać w pół kroku, O, moim zdaniem. Ty, a może to jest ta sama osoba? że co? Odbródek, patrz. No pewnie nie. Podkrążone oczy. Nie. Nie? Nie. No dobra. Wydaje mi się, że nie. No dobra. Ale swoją drogą ciekawe właśnie, czemu się lubi w te damskie fatałaszki przybierać. Tak. No to przejdźmy do kącika kryminalnego.
mieszkaniec Moskwy, strzelił sobie z pistoletu w głowę, ponieważ jego mama zbyt często grała w gry komputerowe. Nie planował samobójstwa, po prostu poczuł się urażony przez mamę. No i teraz ci czytam. Wieczorem 1 marca 52-letni Aleksiej... Czekaj, stop! Jeżeli 52-letni Aleksiej, to rozumiem, że mama Ale na początku, tak. była po 70, tak? Zgadłeś. Okay. No ale tutaj nie zdradzaj już, spoilerujesz. No nie, no wiesz, ogólnie, żeby urodzić dziecko, no to musisz mieć ileś lat. No to dodałem sobie 2 dyszki. No. Tak, ale młodo urodziła, tak, jego, mając 19 chyba lat, tak? Mhm. Aleksiej wrócił do domu 1 marca, 52-letni Aleksiej, i jakimś cudem od razu wpadł w depresję. Tak po przejściu progu, taki taki szedł. Wiesz, tak szedł zadowolony, nie? I tam wiesz, przez próg i tam. Okay. Nie zdarzyło ci się? Nie, ja się cieszę, jak wchodzę do domu. A, tak? Jak wychodzę z domu, się cieszę. Ja ogólnie jestem radosnym człowiekiem. Tak. Mężczyzna chciał zjeść, ale w kuchni było zbyt mało miejsca. Przy komputerze bowiem siedziała jego 71-letnia emerytowana matka, grając swoją ulubioną grę Call of Duty. Znajdź 10 różnic. Aleksiej zaczął sprawiać pewne kłopoty. Powiedział, że nie lubią go w tej rodzinie. W tej rodzinie, w której był on i matka. Tak, bo mama go sama wychowywała. Ale to zobacz, jak tak ogólnie powiedział, nie? Na forum. Chyba jestem nielubiony w tej rodzinie. W tej rodzinie, tak. Mhm. No dobra. I krzyknął z serca: nie ma osoby, nie ma problemu. Mhm. No i normalnie, gdyby ta historia była bez wstępu, który podałeś, to ja bym powiedział, że podpalił matkę albo coś takiego, wiesz, bo to... Tak. To idzie wtedy, nie ma idzie wtedy tym nurtem, o którym opowiadamy, nie? Tak. A on właśnie tu zmienił, tak był nonkonformistyczny. Tak się zachował. Tak. Ale jaki problem był w tym, że on wrócił do domu? Czy że matka grała? Czy że nie było jedzenia? Że on był głodny? No nie wiem, przykro mu się zrobiło, że mama się nie zainteresowała, że on wrócił do jedzenia. Ja mam 40, powiedzmy, wkrótce i do mnie matka nie dzwoni, nie pyta mnie, czy wróciłem, czy coś, no bo nie mieszkamy razem ze 20 lat. No to no siedzisz w piwnicy, no to wiesz. To no tak, to ona zawsze wie, gdzie jestem, tak? Tam wiesz. Okej. Nie ma osoby, nie ma problemu. Tak krzyknął do matki. Matka nie zareagowała i dalej grała swoją ulubioną grę. Aleksiej udał się do swojego pokoju. No to miał swój pokój. Luksus. Mama grała dalej. Po pewnym czasie do mieszkania zapukano. Byli to lekarze i policjanci. Aleksiej wyszedł do gości, którzy z jakiegoś powodu krwawił ze skroni. Okazało się, że urażony syn strzelił do siebie z wiatrówki. A skąd o tym wiedziała policja i wiesz... No chyba mama wezwała, tak mi się wydaje. No to jednak się trochę interesowała tym synem. Albo może on zadzwonił i ona nagrała. Strzelił. Nie przeszkadzać mi tutaj, iść stąd. No i takie sytuacje i kłótnie z synem były częste. Oprócz wiatrówki Aleksiej miał także pistolet, ale mama na wszelki wypadek go ukryła. Wyobraź sobie relacje rodzinne. Że w domu wchodzisz do domu, a tu broń poukrywana.
atmosferę można by było ciąć nożem, nie? Wiesz, tu dosyć problematyczna, dysfunkcyjna rodzina. No wiesz, wyobrażasz sobie, tak wchodzi i mówi: mamo, jest mi przykro. No bo wiesz, depresja. Nie Do mam co pokoju. jeść. Do Do pokoju. pokoju idź. No, No. tam zawracasz gitarę. Masz 52 Ale lata, dzieci- zrób se chleb z kromkę z czymś. No, Nie umiem. nie umiem. No. A Ale broń to obsługiwać właśnie. umiesz? No. A mama się, no może był już po przeszkoleniu albo weteran, bohater, wiesz, nie wiemy tego. A, czyli Coś oni mógł być. potrafią strzelać, ale se obiadu zrobić nie potrafią? No nie, no bo od tego A. są, wiesz, mamy, żony, wiesz, siostry, tak? No Mhm. gdzie? No gdzie? To Rosja, tak? No, ma ważniejsze zadania, nie? Mhm. No zobacz, mama się zainteresowała dopiero jak sobie strzelił z tej wiatrówki. Ale czy ona się zainteresowała, czy on se strzelił i mówi, kurde, no nie zadziałało. Właśnie on otworzył, to też ciekawe, że to nie No, mama. No bo mama miała już 8 różnic znalezionych, to się nie można rozpraszać. Potem musisz, Jakby wiesz, wróciła, tak, jakby wróciła, to od nowa musiałaby. tak, to już wiesz, to zapomnisz, co znalazłeś, co nie. No, Swoją drogą, to fajne gry są, znajdź 10 różnic. tak? No, my takie robimy w sumie codziennie. Twoja Nie- mama gra w to, czy? Nie, ty? my robimy to codziennie, nagrywając cepa między tym, co mówią politycy rosyjscy, a między tym, A, co tak. my gramy w te 10 różnic cały czas. No sumie. prawda. Paweł, wiesz co, często opowiadamy o różnych planach Rosjan i że oni są bardzo dobrzy w Excela, nie? A wiesz, co się dzieje, jak rosyjską fantazję połączysz z chińskimi możliwościami? Nie. Taka współpraca? No to ja ci już powiem. Rosja i Chiny rozważają instalację elektrowni jądrowej i to w latach 2033 do 2035. Zgadnij gdzie? Nie wiem, czy. Pod wodą, na jakiejś wyspie? A, pod No, wodą. Nie. Na Księżycu. A, czytałem, tak, na Księżycu, tak. Tak. Misja odbędzie się przy użyciu środków robotycznych, rozwiązania technologiczne niezbędne do realizacji projektu już są prawie gotowe. Tak powiedział szef Roskosmosu, Jurij Borysow. Chciałem przypomnieć, że to ten pan, Ale poczekaj, bo jakiej rakiety będą używać? Tej rosyjskiej czy chińskiej? Kto będzie Ja lądował? nie wiem, czy nie na dronach jakoś, wiesz, bo ogólnie satelita rosyjski ostatni, z tego co pamiętam, to jak w tych kreskówkach zrobił z tą planetą takie, Nie, no, wylądował. ale twardo. Na twardo wylądował. Tak. To wyobraź Jak sobie, że jest przenoszą wyląduje materiał na jądrowy, chyba że oni chcą to zrobić tak, że to jest taka bardzo solidnie skręcona elektrownia jądrowa i ona nawet na twardo jak wyląduje, to ona może to działać. muszą Hindusów poprosić, bo Hindusom się udało wylądować. To nie wiem. No. Ale Chińczykom też się chyba udało. Chińczykom też. No to Chińczycy. No to Chińczycy, To po co tam Rosjanie wtedy? no oni są od tych planów, A, od planów, no no tak. bo oni snują te marzenia, a chińskie rączki będą składały te marzenia, tak mi się wydaje. A powiedz mi jeszcze, jaki jest cel? No żeby prąd wytwarzać, Zasilać? no przecież elektrownia jądrowa, to Księżyczanie, mówi się księżyczanie, tak? książęta, Książęta z Księżyca mieli Tak. prąd, tak? I wydaje mi się, że Rosjanie coraz bardziej czują, że na planecie Ziemia nikt ich nie lubi. I myślisz, że tam będzie rosyjski mir teraz? No jeżeli na Ziemi ciężko, to... Bo wiesz co, bo na Ziemi jest wielu ludzi, wiele państw, którzy podkładają im kłody pod nogi. Te wszystkie plany, które oni konstruują, tak naprawdę one by się udały. Gdyby nie ten zgniły Zachód, gdyby nie ci Amerykanie. Jeżeli wyeliminujesz cały ten zgniły Zachód z tych planów, to potem powinno się udać. Więc przenosząc się na Księżyc, najprawdopodobniej dokonają tego. Tak, ja już odkryłem. Co?
Dlaczego oni chcą tą elektrownię tam budować? No to powiedz. Ja ci pokażę. Okej. To jest kontynuacja już takiego dużego projektu, o którym mówiliśmy wcześniej. Kopuły? Kopuły. Ale to, będą miasta takie pod kopułami na Księżycu? Tak, będą miasta pod kopułami. Tu wiesz, najpierw zaczynają, no w sumie słusznie, od elektrowni, nie? No tak. No bo Bo wiesz, nawet jak ktoś przyjedzie, no to potrzebne jest przecież zasilanie, nie? No bo do czego to by miało służyć innego? Teoretycznie wytwarza prąd, ale co, na Ziemię? No kto te kable pociągnie wszystkie? Jak oni na Syberię nie potrafią pociągnąć kabla, a na Księżyc pociągną? Na podolskie osiedle nie potrafią, wiesz, tam. Pod Moskwą. No, pod Moskwą, więc tam. Nie, no myślę, że tak, że będą kopuły, wiesz, to jest jak gdyby taki przyszłościowy plan. No i wtedy tam będą rosyjskie miasta, tam się przeniesie pod te kopuły. Ja mam do ciebie pytanie, bo Księżyc ma dosyć dużo kraterów. No. To oznacza, że może będzie. Ale tak, to wiesz, czekaj, bo to oznacza, że tam jest trochę nierówno. Czyli Rosjanie będą mieli nierówno pod kopułą. no mogą mieć nierówno pod kopułą, ale tam można schrony przeciwatomowe zrobić. Przed kim? No jak to przed kim? Przed Zachodem. Zgniłym Zachodem? Myślisz, Tak. że Zachód będzie za nimi podążał? Czy tylko im pomachamy na pożegnanie? Nie wiadomo, trzeba tutaj, wiesz, w Tak. takie bunkry się przydadzą. Czy najpierw elektrownia atomowa, nie potem trzeba kopuły no. i później bunkry. Czy to są pierwsze 3 rzeczy, które potrzebne są Rosjanom do przeżycia? No, elektrownia i bunkry i to już tak. To jest dobre kombo. Ja będę kibicował mocno temu projektowi, nie wiem jak ty. Ja też. Dużo mówiliśmy ostatnio na temat uduchowienia Rosjan. Tak. Mówiliśmy o koszulkach dziewictwa i pierścieniach czystości. Albo na odwrót, bo ja już zapomniałem. Czystych koszulkach i pierścienie dziewictwa? Nie wiem teraz już jak to było. W każdym razie młodzi Rosjanie mają nosić koszulki i pierścienie. A czekaj, to może wiesz co? Ja mam tutaj taką panią. W sumie miałem ci nic nie pokazywać, ale stwierdziłem, że może faktycznie pokażę. Swiatłana Bondarczuk przeprowadziła wywiad dla kanału YouTube Moskwiczka. O, Kremlinka i Moskwiczka, to możemy jakieś kolabo zrobimy. Tak. Podczas wywiadu przyznała, że w jej mieszkaniu mieszka ciastko. Chciałbym, żeby w moim mieszkaniu mieszkało ciastko. Ja bym dzisiaj zjadł na przykład. Tak. Według celebrytki bardzo dobrze przyjęło się w jej rodzinie, dlatego go kochają i doceniają. Czekaj, bo zaczynam się gubić. No co? To jest ciastko, które w rodzinie jest od dłuższego czasu i wszyscy go doceniają i lubią i to jest co? Nie rozumiem. Tak, to jest ciastko duch, brownie. Ciastko duch? Tak. No nie znasz, nigdy nie widziałeś ciastka duch? Ja w tym momencie mam same ciastka duchy, żadnego nie jestem w stanie zjeść, bo ich nie ma, nie widzę ich, no. Okej. Nie, ale ona mówi, że czasami paranormalna rodzina naśmiewa się z niej, znaczy ten duch, rzucając w nią monetami i różnymi częściami mieszkania. Co? I jednocześnie prezenterka prosi, aby nie uważano ją za wariatkę. Mieszka tutaj Brownie. Nie jestem mistyczką, nie jestem wariatką, ale Brownie na pewno mieszka w naszym mieszkaniu. Ale czemu on jest ciastkiem? Skąd ona wie, że rzuca ktoś w nią szafą i ona mówi, ciastko we mnie. To jest chyba ten typ z tego jak Ghostbuster, ten był taki film, tam też było Brownie. Nie, tam był marshmallow. Tak? Pianka taka. Pianka. Biała. No to tu jest Brownie, tak? To jest duch w postaci Brownie. Bo Rosja to jest kraj z tego takiego bardziej brązowego.
Może dlatego Mówi Brownie. tak, że właśnie nie wiem, bo to jest on. Ona mówi, że to jest on. Mhm. Nie wiem dlaczego nie ona, ale chyba. Przyjął nas z miłością. Może jak co to widać, że to jest on. A może właśnie, nie wiem, że ma jakieś oznaki tutaj, tak, Że jest męskie. one, tak. Przyjął nas z miłością. Może jakaś No, miłość. nie wiem, co to za tam akcje są z miłością. I jakoś doszliśmy z nim do porozumienia. Czasami rzuca monetami, jednak nie zdarza się to zbyt często, tak jakby sprawdzał, czy jesteśmy z nim w kontakcie. Ogólnie rzecz biorąc, naśmiewa się z nas, jest bardzo dobry, kochamy go, ale staramy się zbyt często nie spotykać. Jakby to skomentować? Szczerze mówiąc, jest bardzo dużo pytań. Dlaczego on jest ciastkiem? Dlaczego on jest mężczyzną? Dlaczego rzuca w nich monetami? Jak z nim się spotykają? Czy są tam jakieś wyjaśnienia? Bo to. Nie, mamy tylko, że wcześniej prezenterka zdradziła główny sekret swojej urody i młodości. Czekaj, możesz ją jeszcze raz włączyć? Mogę, oczywiście. Nie potrzebujemy tego sekretu. Nie bądź taki. No poczekaj, może widzowie chcą. Piszcie, jeżeli chcecie usłyszeć, tak? Nie, no dobra, to podaj. Nieustannie ucieka się do masażu, który pozwala jej zachować jędrność skóry. Wróć jeszcze raz to zdjęcie, bo czekaj. No bo co? mnie się wydaje, że tu ta skóra nie jest już taka super jędrna. No ale wiesz, no ma też pewnie. Chyba że ona ma 70 lat, to wtedy wiesz, To bo nie ja jest, nie wiem. to nie jest ta mama, nie, co grała w gry. No okej, nie, no ale wiesz, no może wtedy. No wiesz, no przebywając tutaj z duchem, z ciastkiem, tak. Nie wiem, jakie ty masz doświadczenia z duchami. Ja jeszcze na przykład ducha ciastka nie miałem takiego. Ja nie miałem żadnego ducha. Nie miałeś nigdy ducha żadnego? Nie, jeszcze mi się nie zalęgły mi się duchy. Nie. A tym Tak, bardziej ciastek. To znaczy, ja czasem miałem w domu ciastka, no i one się później mogły trochę leżały, tak? w duchy, gdyż przestały istnieć. To wtedy może. Myślisz, że mamy tak, że w mieszkaniu są duchy słodyczy, które zjedliśmy? I u nich było jedno ciastko tylko? Stąd jest jeden? No tutaj czekaj, jeszcze ci nie skończyłem czytać. Zaznaczyła, że nie jest zdania, że skóra nie powinna być rozciągana, dlatego jej masaż jest głęboki i bolesny. Modelka dodała, że jest głęboko przekonana o potrzebie odpowiedniej manipulacji ciałem i twarzą. I robi to ten duch ciastka. Właśnie, to może on masaż robi, nie wiem. Może dlatego wiadomo, że on jest on. I wtedy może głęboko manipulować ciałem. Jej. No nie swoim, przecież on nie ma ciała, jest duchem. Chyba, że. Nie wiem, nie miałem do czynienia z ciastkiem duchem. No zwłaszcza męskim. Męskim ciastkiem jeszcze duchem. Żeby ci ciało zmanipulował głęboko. To już było za dużo. To wtedy nawet jakby rzucił monetami, Paweł, to chyba byś nie był zbyt szczęśliwy. Paweł, na zakończenie mam dla ciebie kącik ze zwierzętami znowu. Kryminalny. Zarzuty były, więc zaraz ci o wszystko opowiem. Natomiast zanim usłyszycie, drodzy widzowie, tą ostatnią już dzisiaj opowieść, Paweł, podaj drugi człon hasła. Migdały. Okej, więc jeszcze tylko wam wrzucę adres mailowy, żebyście mogli sobie wysłać, a ja już przechodzę do opowieści. Romantyk z Kemerowa, więc zaczyna się jak historia miłosna, aby przeprosić żonę. Ale poczekaj, i jesteśmy jako zwierzęta, czy jesteśmy... Jesteśmy widzami tylko widzami. Romantyk z Kemerowa, aby przeprosić żonę, zrobił coś i został aresztowany na 1 dzień za ten rycerski czyn.
sporządziła policja raport w sprawie drobnego chuligaństwa i mam nadzieję, że Ci się spodoba, gdyż no, romantykiem to on był rzeczywiście, spójrz na to. Wjechał na 5. piętro. No i teraz spójrzmy z widzenia punktu konia. Tak. Tak. Znaczy, nie potrafię sobie tego wyobrazić z punktu widzenia konia. Ale udało mu się to. Udało na oklep wsiadł? Tak? Nie no, wjechał na 5. piętro do mieszkania. No ale nie udało mu się wsiąść, bo zapomniał uprzęży, siodła, czegokolwiek. Tak, ale romantyk musiałby się jest. tak, wiesz, romantycznie za tą grzywę złapać, co mogłoby konia boleć, a więc dobrze, że nie wpadł na to. Tak, tak. Koń ma się dobrze ogólnie. W mieszkaniu wydaje mi się, że mu się spodobało. Został tam wyczyszczony, więc wszyscy, którzy mogą zarzucić, że źle traktował tą zwierzynę, no nie, spójrzcie. Вот, девчонки, 8 марта у нас настало. Вот лошадь у меня дома стоит. Вот, меня муж поздравил с 8 марта уже. A, bo to dla dziecka, bo dziecko jeszcze konia nie tak i poprosiło tam. Tak. Pokazało tam. Słuchaj, wiesz, tam w 5. telewizji. piętro. Pokój. No i co, ten koń teraz na wersalce będzie spał? No niewygodnie mu będzie na wersalce. No nie, chyba i że na na dywanie. No. Mm. Więc tak, łańska fantazja to na pewno. No nie wiem, ja na miejscu konia byłbym niezadowolony. Trzeba by z nim porozmawiać, ale gdzieś mnie tutaj prowadzą na 5. piętro, potem próbują po mnie skakać. Dobrze, że nie wszedł do windy. No No bo bo się teoretycznie. nie zmieścił. No tak, no ale mógł go próbować wsadzić do windy. Tak go tam wepchnął. No tak, dobrze. No, to i tak rozsądnie, że schodami. Jak widzicie, Rosja to jest ewidentnie stan umysłu. Trzymajcie się. Dziękujemy. Miłego usłyszenia. wieczoru. Hej. Cześć.